Dzień dobry, witam wszystkich, albo dobry wieczór. Dzisiaj siedzę z drugiej strony mojego bungalow, bo z tamtej strony już słoneczko, a tu już jest po południu. Wróciłem wczoraj do domu, byłem na drugiej wycieczce w innym miejscu, w miejscowości Pojpet. Pojechałem dlatego, bo się zdenerwowałem, że na tej poprzedniej, co byłem w Takeo, 3 dni robiłem wideo i wszystkie później skasowałem, to myślę, coś pojadę, nakręcę nowego. Nie będę siedział tu się nudził. No nie. Pojechałem do tego miasta. Miasto takie nieciekawe. Tak mi tłumaczyli. I tak było. I to dużo osób mi mówiło, żeby nie jechać. To jest przy granicy z Tajlandią. Granica jest zamknięta. No ktoś tam widzę, że tam coś tam przejeżdża na filmach, zobaczycie. Bardzo głośne miasto. Duże budynki wysokie. Ponieważ tam pracują agregaty. To mnie strasznie zdziwiło. Agregaty z prądem. Przy blokach, w restauracjach. Siedzisz w restauracji, pijesz kawę, a tam ci agregat sam siebie nie słyszysz. No straszne to. Ja szczepię tą ulicą. Także nieciekawe. Nie za przyjemne miasto, takie sobie, nic ciekawego. Nie polecam, tak jak mi nie polecali. No ale jakbym nie sprawdził, to bym nie wiedział. Ja jestem taki, że lubię, jak ktoś mówi nie idź tam, to tam idę. Nieciekawe rzeczy tam się dzieją. Bo rządzą tam Chińczycy. Znaleźli kilka trupów w workach. Teraz ogłaszają, że dają $2 miliony. Kto da znać o tym, kto ich tam zabił. Chińskie mafie tam piorą ludzi. No może tak z polityki, to ja jestem zdania, ta wojna tajlandzko-kambodżańska to powinna się skończyć, bo tu nie przejmie Tajlandia Kambodży, tylko tu ją przejmą Chińczycy. Spokojnie, pomalutku przejmą, bo tu już wszystko przejmują, a szczególnie w tamtym mieście. Tam już prawie wszystko do nich należy. Także z tą wojną to mam takie odczucie, że tak jak z Ukrainą. Zamiast Ukraina się z Rosją połączyć i odczepić się od Ameryki, to tutaj powinni też odczepić się od Chińczyków, a się połączyć razem. Tym bardziej, że słyszałem, że w tej polityce tam i w Tajlandii, i w Kambodży to jest jedna rodzina. I biją się między sobą. No ale dobra, kończymy, puszczam trochę filmów, a później pojadę z powrotem już nie do Takeo, przed Takeo, do tego miasta, bo przyjeżdża do mnie kolega Mariusz, którego już wam kiedyś pokazywałem, mój kucharz i będę go chciał tam wziąć do tej świątyni, dlatego, że sobie pokazywałem te filmy, no ale, a było fajnie. No i też mu chcę coś ciekawego pokazać. Posiedzimy tu tydzień, później wyjeżdżamy do Mondukiri, a z Mondukiri chyba się już tam rozejdziemy, bo on pojedzie do Ratanakiri, bo on pojedzie kamieni szukać, a ja już później z Mondukiri za 2 tygodnie na chwilę będę wracał do Australii, a później zobaczy się co dalej. Myślę, że tu wrócę. Powodzenia, trzymcie się zdrowo. Dzień dobry, witam wszystkich. Szykuję się do wyjazdu na autobus do drugiego miasta, ale jeszcze u siebie chciałem coś pokazać. No bo jak u nas się zaczęła pora deszczowa, to się popatrzcie, jakie piękne ślimaczki wychodzą. I on poszedł, ten ślimaczek, on poszedł na zgnitego breadfruit i go je. Ja go wezmę, bo ja go chcę z bliska nakręcić. O, ale muszek tu. Ile tu muszek? Chcę go nakręcić z bliska, tu go położymy. Taki jest duży. Taki duży w porównaniu do mojej ręki. Czyli tu granica będzie, w tym miejscu będzie granica 5 cm. Duży ślimaczek. Ale powiem wam ciekawostkę, jechałem wczoraj do miasta i w deszczu już się nie chciałem zatrzymywać. I po ulicy ryba biegała. Prawdziwa ryba na 10 cm. Gdzieś z trawy wyszła, one tu w trawach takie małe rybki też żyją. I po drodze się rzucała po takiej płytkiej kałuży. Lub może było inaczej. Ktoś jechał, kupił na markecie i mu wypadła i też się rzucała. Taka ciekawostka. Dzisiaj żegnam moje bungalow na kilka dni. Znowu wyjeżdżam. Przyjechałem wczoraj wieczór do tego miasta Pojpet. Ciekawe miasto, dziwne. Bo tu takiej kultura i chińska, i tajlandzka. Wieczór to znalazłem pierwszy lepszy hotel bez okna. No to musiałem dzisiaj pójść z niego. Nie lubię hoteli bez okna. Jeszcze z klimatyzacją, bez wentu. Dzisiaj sobie znajdę coś innego.
Hotel, który mi polecili, to był taki jak w Siem Reapie, wszystkie flagi, to mówi mi cenę, jak obejrzałem pokój, że się zgadzam, to mi mówi plus depozyt. No i podziękowałem. Jeszcze depozyt za hotel, no co nie wymyślą. No i zaczynam sobie spacerować. Ładne to miasteczko, ciekawe, tak jak mówiłem, troszkę inne. Też mnie przestrzegali przed tym miastem, żeby uważać, bo tu dużo Chińczyków. To nie jest tak jak Mondukiri, Ratanakiri. To jest duże miasto. A wiecie jak w dużym mieście. I dobrze i niedobrze. No i pozwiedzam, zobaczę co tu ciekawego. A później chyba będę się chciał przenieść jeszcze do innego miasta, którzy mi koledzy rekomendują. Ono jest następnym miastem obok tego miasta. To się nazywa Polpet, a następne jest Pursat. No i zobaczymy co będzie. Na razie zwiedzamy. Żabki się pieką na ognisku, jakby ktoś żabkę chciał na barbecue. Ładne starego typu budynki. Czyli ta jak kolonia pofrancuska, czy coś takiego. Weszliśmy w areę marketową. Chcę tu znaleźć coś takiego przy markecie, tak jak w tym poprzednim mieście, żeby była taka kawiarenka. Na razie widzę tylko wieprzowinkę. Wieprzowinkę, wołowinkę, a kawy nie widzę. I znowu wieprzowinkę i warzywa. Także pochodzę, pooglądam, a później będę musiał znaleźć nowy hotel. Teraz jest za rano, to mi policzą 2 doby. No i idziemy, zwiedzamy te piękne miasteczko. Jest ciekawe. Dziewczyny mi tu machają, cieszą się. Zobaczymy co ciekawego. Na razie jest wołowinka z dużym krówkim ogonem. To krówki ogon. Wieprzowinka też. No i jak zwykle apteki. No ale jak pali się tyle plastiku, to apteki muszą być. Co do tego plastiku, to mówię przykłady z poprzedniego miasta. Tu nie wiem jak jest, bo dopiero wczoraj wieczór przyjechałem. O, takie owoce palmowe, bardzo ładne. Bardzo ładne. No. I hotel. Na szczęście tylko kambodżańska flaga. Nie lubię tych hoteli, co flagi wiszą wszystkich krajów, bo to są takie hotele właśnie, które najwięcej naciągają. Się na nich poznałem. Przyciągają na flagi, a później naciągają na różne rzeczy. Tak, tamten kazuje dać depozyt, w którym byłem, co mi polecili. Ja wiem, że tego depozytu bym już nigdy nie odzyskał. Oni by mi wmówili coś, że zabrałem wodę czy piwo, a to było płatne i oni to odliczają. Płacę za hotel, jeszcze żądają depozytu. No przegięcie pały. Dobra, idziemy dalej market oglądać, bez narzekania. Ryż. Kto chce ryż i który ryż będziemy jeść? Ryż to ja w domu mam. Ostatnio kupowałem taki brązowawy ryż. I mówię babce, że chcę ten w Kambocie. A ona mi pokazuje zdjęcie gęsi, że to dla gęsi. I mówi, dla ludzi jest z drugiej strony. O, dobrze, że mi powiedziała, bo tak to bym musiał gęsi ryż jeść. Ale kolor był ten sam. Kogucik po markecie goni? Komuś się spylił chyba. Kogucik. A nie, tu drugi. Także one chyba tu hodują. Wyszły się tak podziubać. Luzem na markecie koguciki gonią. No ale jak kurde, te kambodżańskie szczury, czyli te psy gonią. Niekiedy już mówiłem o tym, jak i we Wietnamie, tak i w Kambodży leją po tym towarze, który ludzie sprzedają. To dlaczego koguciki mają nie gonić, no nie? I tak jak widzicie na hotelach napisy, dużo napisów po chińsku. Także tutaj już ta kultura chińsko-tajlandzka. Troszkę inaczej jest, troszkę inaczej. Też dużo wysokich obiektów, bardzo wysokich. O, tu jest chicken house. Jakby ktoś chciał zjeść
czyli kurczaczka koreańskiego. No są bardzo duże. Zaraz pokażę. Naprawdę są wielkie te koguciki. Tak wygląda ten kurczaczek. Chicken house. Naprawdę wyśmienity, na ostro. A jedno, co mi się tutaj najbardziej nie podoba, są takie jak ten niebieski, widzicie, wielkie agregaty. I nie wiem, czy tu prądu często nie ma, czy co. Na przykład pokażę wam w tej restauracji. Kawiarnia, można byłoby iść wypić kawę. A tu stoi sobie taki wielki, żółty agregat i nadaje. Czy chcielibyście pić przy tym kawę? To jest nie do wytrzymania, to aż trzęsie ulicą. A przy tych hotelach to aż trzęsie tymi hotelami. Takie wielkie agregaty. Grzeje to i strasznie to jest głośne, a głośne wibracje daje. No to mi się tu nie podoba w tym mieście. To mi się nie podoba, że jest taki huk od tych agregatów. Te agregaty są wielkie i w dużo miejscach. O tu wam zaraz następny pokażę. Tak ładnie do słupa, pod słup wbudowany. Taki wielki, no on jest teraz nie włączony, ten zielony. No ale jak go włączą, to aż trzepie tą ulicą. Nieciekawe, nieprzyjemne. Ale miasteczko jak na pierwszy raz interesujące. Zobaczymy, co tu znajdę ciekawego. Byłem na markecie z jednej strony, chciałem go obejść z drugiej, to się zgubiłem, bo poszedłem za daleko. Łażę tak gdzieś, szukam hotelu, czegoś ciekawego. Zobaczymy, co znajdziemy. Na razie jest super. Na razie jest ok. A tu area Złotników. Dzielnica. O tu widzicie, budują hotel. Ale agregat mają przywieziony na motocyklu. Ja nie wiem, jakie tu są problemy z prądem, że tak dużo tych agregatów tu jest. I dlatego tu jest tak głośno i huczno od tych agregatów. Wcale to nie jest ciekawe. Wcale to nie jest przyjemne. Torcika, jakbyście chcieli. To jest restauracja z torcikiem. Nawet, o, popatrzcie się, wojennego. Jak Ukraina wojnę wygra, to takiego torta będzie sobie można zamówić. Wojenny torcik. To jest ciekawe, no nie? No. A tu jak ktoś złapie złotą rybkę, to złota rybka mu tyle dolarów przyniesie. Także torciki są różne. A jak wam się ta kablownia na tych słupach podoba? Kable nawiązane, powiązane, pokręcone. Wszędzie. Jak to działa? Tak to działa, że później trzeba agregaty włączać. No ciekawe, ciekawe. I prosiaczki pieczone. Kto chce pieczonego prosiaczka? I do tego czosnek marynowany. Lubię ten marynowany czosnek, właśnie ten. Jako dodatki tam do czegoś. Banany pieczone. Znowu jestem na jakimś mini markecie, chcę po nim przejść. Zobaczę, czym tu fajnym dzielą. No może jest pora, by coś zjeść było. To się tak przejdę w miejsce jedzeniowe. Miejsce jedzeniowe chyba ominąłem. Dobra. Przy moich wielkich perypatiach, kilku godzin chodzenia w mieście, gdzie są same hotele, znalazłem hotel, coś niby dla siebie. No łazienka jak łazienka. Pytam się gościa, mówię, pokaż mi ten hotel. Bo chcę widzieć, czy jest okno. Gość mi pokazuje, jest okno. No widzicie? Jest okno. Jest okno? Jest okno. No to dobra. Odsłonimy okno. Odsłaniamy okno i co jest? Ciemno, jak wiecie gdzie. No. No to dobra, no to otwieramy okno. Otwieramy okno i za oknem metr dalej mamy drugą ścianę. I to jest na parterze, jest ciemno. Ale mnie zależało na widokach, mi zależało na świeżym powietrzu, bo ponieważ ja nie lubię ecodyshena włączać, wolę mieć włączony wentylator, ale wentylator za to mam przebojowy. Popatrzcie się. Na suficie, zaraz go włączę, tu jest włączadło, to jest moja ładowarka, tu jest włączadło do wentylatora. Włączamy sobie ile biegów chcemy, ile on ma tych biegów? Ile?
A czy w prawo, czy w lewo, no to super. Włączamy na 1, żeby mi nie walił na całego. I popatrzcie się, jak ładnie, ładnie kręci. I dmucha na łóżko w koło. I nawet gdybym spał tu przy otwartym oknie, komary mnie nie będą gryzły, bo do wentylatora one nie polecą. No. A teraz go spróbujemy w inną stronę przełączyć na inną 1. Co on pokazuje z tej strony na 1? To samo. Teraz tak samo kręci, że można kręcić w prawo i w lewo. Dobra, wentylator działa. Okno jest jak z obrazka. Wyrko jest. No, pokój normalny, niczego mu nie brakuje, co potrzeba to jest. Możemy chwilę wypocząć. Chciałem powiedzieć, na co tu trzeba uważać. No wiecie, jak to w hotelach dają tam mydełko, szczoteczkę do zębów i takie tam pierdółki na te ich szampony. To nie jest to, nie ta firma, ale innej firmy. Wziąłem, otworzyłem, a tu węgiel leci. Czarne. Oni mają czarne szampony do barwienia włosów. Oni wszyscy lubią barwić się na czarno, nie lubią siwych włosów, wyrywają te włosy. I szampony tutaj są czarne, barwiące. No jesteśmy w tym mieście Poipet. Szedłem do jakiejś świątyni małej. I tu znowu mają indyczki pozłacane. Tam aniołki, gdzie w innych miastach, a tu indyczki. Nawet kamery na nich zamontowali, żeby nikt im indyczka nie ukradł. No ale ładne to. Podoba mi się. Też remontują, rozbudowują tą świątynię. A po drugiej stronie też jakiś Budda. Budda jakiś tam ze sotkami, o. I takim jakby parasolką ładną. Pod słońce to robię, to może tu nie wyjść tak ładnie. O! Tu są jacyś muzycy. Muzyków też musimy kamerować. No i kamery tu porobili wszędzie na tych kogutkach. O, tu jest jakiś muzyk. A, tu jest ładne. Budują, dach pozłacany, no, z dzwonkami u góry. Nowy, piękny. I nie wiem, czy widzicie to dokładnie. Jest to nowo wybudowane, jest to piękne. A u góry, już samej góry na tym, zasiały się drzewa i rosną tam drzewa. No i takie drzewa one później niszczą. Gościa, on jakiś tutaj ma instrument i gra na tym instrumencie. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej, żeby też my coś w tym mieście nakręcili, bo tu tak nie ma nic dużo ciekawych rzeczy. Przynajmniej ja nie potrafiłem znaleźć, o, tak powiem. Tu jakiś drugi. I tu inny, trzeci. W okularach, tak jak ja. A tu stara świątynia ładna. I głośniki u góry, żeby dudniała muza. Przyszliśmy pod samą granicę. A dziwi mnie tu, bo tu tory jeszcze stare, kiedyś tu jakiś pociąg jeździł. No jest taki pomniczek miejscowy, to go chciałem właśnie nakręcić. Żeby było, że tu byłem. Oczywiście te ich kadzidełka do zapalania, jest ich bardzo dużo. No i tu ten ich pomnik. Wygląda jak wygląda. I te wszystkie ich do zapalania pałeczki tu leżą. To tamte już namokły. Tam pod stołem jest ich więcej. No i zapalają to sam nie wiem kiedy. No, kiedy mają potrzebę chyba. No, kiedy tam chcą się pomodlić. A tu już jest granica z Tajlandią. Tam dalej, no. Tam jest granica i jest zamknięta. Ale jak widzicie, że wszyscy jeżdżą. Także jest zamknięta, a jeździć jeżdżą, bo jest takie powiedzenie, a kto bogatemu zabroni? Kto ma wtyki, ten przejeżdża. No i problem z głowy. Tak to wygląda moim zdaniem. Wtyki albo kasę, no, albo to i to. A my wracamy, idziemy gdzieś na Food Street coś zjeść. Inaczej ta część Kambodży wygląda, bardzo inaczej. No, chciałem tą maszynę z bliska jeszcze pokazać. Tak te agregaty prądowe tu wyglądają, spalinowe. Tak, ludzie to tu odpalą, nie wiem dlaczego.
czy prąd nim wyłączają, czy nie mają prądu, czy jak. I to jest wszędzie, w domach prywatnych, w dużych hotelach, w pralniach, w sklepach, w kawiarniach. I tu nie siedzisz koło kawiarni, koło takiej maszyny i tak ci to dudni. To mi się tu nie podoba, bo to aż ulicą czepie, jak to jest włączone. W ogóle to miasteczko jest takie troszkę nie w moim stylu. Dużo przejęli tu Chińczycy. Miasteczko nie w moim stylu. Jak się z Pontenu wraca, też są takie dzielnice chińskie. No to się wszędzie widzi. Już chińskie plakaty, chińskie napisy. Hotele mają Chińczycy. I rządzą tu. Ale stare budynki ładne.